Ten vlog będzie typowo odnośnie oszustwa, któremu padliśmy ofiarą. Jest godzina za 10 druga. Jedziemy do Barangaju spotkać się z kapitanem i z naszym wykonawcą. Zapraszam do oglądania. W tym vlogu też umieszczę fragmenty z wcześniejszych vlogów, z wcześniejszych dni, kiedy cała ta operacja była jakby już w toku. Zapraszam. Barangay Gabayan. W dzisiejszym vlogu zobaczymy, jak na Filipinach radzić sobie z oszustami. Idziemy w sprawie... Hello. Idziemy w sprawie naszego wykonawcy, który nie wykonał naszych dodatkowych tu pokoi. Idziemy umówić spotkanie z kapitanem Barangaju. His mother is a very good friend of mine. Mamy kapitana i teraz będziemy rozmawiać. Dobra, powiedziałem co chcę powiedzieć ja. Teraz kapitan ogląda film, który rano nagraliśmy, w jakim to jest stanie obecnie. No i zobaczymy, co będzie dalej. I witamy znowu Barangay Gabayan. Za chwilę powinno odbyć się spotkanie, zacząć tak jak po filipińsku, będziemy wszystko opóźnione. Czy jednak będą ludzie na czas? Nowy budynek, nie było go w zeszłym roku. It's also new. It wasn't even under construction last year, I think. The building here is brand new. What? The building is brand new. It wasn't here last year. O, waga jest, może się zważyć. No, waga jest teraz w równowadze, ale stoję z torbą 87,5 kg. Made in US. A tutaj pod Barangajem mamy fenomenalny popis planowania. Zbudowana jakaś rampa, jakiś podest, na drugie piętro są schody, widać stopnie tutaj. A tam robią jeszcze prawdopodobnie parking, podwyższenie z hollow bloków wypełnione żwirem. Myślę, że tam będzie parking, bo w chwili obecnej nie zaparkować, parkuje się na drodze, no ale widać, gdzie schody się spotkały z tym parkingiem. Wszystko będzie do przerobienia.
want to speak English? From my perspective, my wife was willing to build extra structure. And she was looking for someone, contractor, to build it up. We have a hearing from Tito Agri, the councillor of Talayong, and he was recommended. He came to our land. My wife was speaking with him. What are you expecting to be delivered? We didn't sign any deal. They start deciding what will be the final outcome, what kind of materials will be used and everything. He was the one who gave the price. Later on, the deal was signed. Alvin was also there when we signed the deal. He started working extremely slow. Later on, he was gone, having different projects, always having excuses and reasons. Later on, he was coming, asking for 50,000 because he's ordering all of the materials in advance to finish the project. And where is the materials? You steal the money from me, and no one is stealing from me. This might be the worst day for you that ever happened because no one is stealing from me, and I know you steal from me. As you know, I am also a contractor worker, and things like that never happen to me. He kept almost all of the cash. And if you would like to go to our place, I was doing a project beside in our house that we're living by myself. How my work is looking, the work, and what he done. It is a total disaster. Total disaster. You don't go to a construction site. And the scammer as well. So you steal money from me, and I will take something from you. I don't know yet what. But that's what I expect, that's what I request, and you scam the whole guy. Because if you will have to go through the lawyers, the amount will be just growing, and you will stay with them. Do you understand? Do you understand? Yes or no? Since the early beginning, everything was clear for you. You signed the deal. You know what you need to deliver. And what was done? And all the time I asked for extra money. When you are only 20,000, you get 280,000. So only 20,000 is missing. And this is like maybe 40% finished. So many things need to be fixed up there. Like the walls are totally lost. It's one big problem in general. Ang panalakot naman kayo, wala kong sunod-sunod ngayon. Kung kaya mo ka, gawin natin ito Dili, daghang reklamo niyo ay kira utak ka dili ka. Still, it doesn't change anything. The receipt for almost everything. Yeah, it doesn't change anything. So it doesn't change anything in your story. You receive almost everything, and the project is not even 50% finished. So what are you trying to sell? What is your line of defense? It's a piece of bullshit. What are you saying? dapat mo wala Kanang imong kuan, imong nakapat punta. Dili na na mao imong itong pagpunta nila. Kung kuan nimo, kung sa imong rason, kung sa imong rason. Kanang project na imong igama, dili You said that it should have been just Artiflex. Before signing the agreement, she was speaking with you. She had messages to get assurance that this will be solid hollow blocks. And you accepted. You know what kind of deal did you sign. You use the money in different places. You steal money from me. So if you don't have the money to pay back 150,000, just give me your keys to the multi-tech. I will sell it. I will finish that by myself. Construction worker, bayad ni ka. Give me the keys. Tomorrow we'll meet to sign the agreement. We're giving you multi-tech and selling that. I know the price of material. I know how much that would cost. The workers. I was doing the same thing beside you. Everything I have on YouTube in my blogs, how slow you were working. You were just getting 50,000 here, 50,000 there, coming up for 2-3 days. Even you were not coming, like 2 guys was showing up. Doing very little thing. Ay, salamat kayo. Hinihip na. Mutungan na tulong. Yang tubagoy mo siya ka. Daan niyo. And you Wala cannot. ko rin din eh. ang kuwan kasi nagkakakuan ng kuwan sabi kay di ba gawin mo sa mga kwarta lang eh alam mo kung hindi mo trabaho Kita kayo mauna kung kwarta sa message ikaw ang kwarta walay problema kapit ami sa resulta sa nakatag na mong
Sino sa kwarta, 20,000 kapag kalabira mo lang yung mga Anak ko, kabalo kang na anak ko na Ginoo. You are a scammer. We are not the only one who make complaint about you. There is more customer that you are just a disaster for. So you have nothing to defend. Kuan Glenn, dili ka masantos na yung Dobrze, moi mili. Spotkanie, podsumujmy to spotkanie. Spotkanie w Barangaju trwało około godziny czasu. Ale to nie jest ustalone, że spotkanie ma trwać godzinę, po prostu tyle to wszystko trwało. Na samym początku krótka modlitwa. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa ta osoba. Z reguły kobieta. Jak byłem kiedyś w sądzie w Polsce, też była to kobieta, co pisze wszystko to, co się dzieje na sali sądowej. Zapomniałem. Napiszę tutaj, jak ta osoba się nazywa. No więc była też kobieta z kapitanem Barangaju, która pisała jakby raport z tego, co się dzieje na tym spotkaniu w księdze i tak dalej, jakie słowa, ustalenia, no i to wszystko. Po krótkiej modlitwie było oficjalne pismo. Przyjmijmy, że urzędowe, no Barangaj mogę chyba powiedzieć, że urząd. Że 7 dnia stycznia 2026 na sesji w Barangaju o 2 po południu, o 14 odbyło się spotkanie w sprawie naszej skargi, complaint. Podpisane przez nas, przez kapitana. Czyli urzędowo w papierach to już jest, że sprawa jest zaczęta. Warto nadmienić, że zanim pojechaliśmy na spotkanie, spytałem Ernestine, jak to jest kulturowo. No bo wiecie, w sądzie w Polsce trzeba być ostrożnym na słowa, ostrożnym na wszystko zważać, bo jeszcze sprawa jest generalnie wygrana przez ciebie z automatu, bo wszystko jest jasne i klarowne. No ale nagle sędzia za jakąś obrazę, nie wiadomo czego, może ci wylepić karę, może ci wyprosić z sali i tego typu sprawy. Spytałem po prostu Ernestine, czy mogę być tym złym? Bo nie ma co ukrywać, jestem mocno zdenerwowany. I czy po prostu mogę? Czy to nie jest przeciwko ich kulturze? Czy w majestacie tej osoby, kapitana Barangaju, czyli tej osoby, która jest wybierana właśnie w Barangaju, czy mogę się tak zachowywać po prostu? Czy mogę wyrażać swój gniew, nie zważać na słowa i tak dalej? Ernestine powiedziała, że jak najbardziej mogę. Że w Barangaju to jest właśnie takie miejsce, gdzie sprawy się rozwiązuje i lepiej powiedzieć sobie coś w twarz przy kapitanie Barangaju, niż załatwiać temat na ulicy, bo nie ma co ukrywać. Kilka razy mnie tak zgrzał podczas tej rozmowy, że miałem ochotę wstać i wypłacić mu lepca na łeb. Nic by to nie dało. A inna sprawa, że on też przy kapitanie powiedział po tym, co ja mu powiedziałem, było to w tej rozmowie przed moim monologiem, co ja mu powiedziałem w twarz, jak pytałem kapitana, czy mogę rozmawiać po angielsku i powiedziałem, jak to z mojej perspektywy wszystko wygląda, gdzie też jestem budowlańcem, gdzie też robiłem kontrakty, gdzie też była cena ustalona odgórnie, gdzie materiały, wszystko było na mojej głowie. I jak to z mojej perspektywy po prostu wyglądało i że gościu jest dosłownie full of bullshit, he is bullshit, czyli kupą gówna, że jest oszustem, złodziejem, że mnie okradł i wyciągnąłem rękę, powiedziałem, że ja wiem, że ty nie masz pieniędzy, że po prostu wisisz mi co najmniej 150 000 peso, nie masz pieniędzy, dawaj kluczyki do twojego samochodu, jutro się umawiamy tutaj u kapitana w Barangaju, podpisuję umowę, że darowizna, że nie kupuję tego samochodu ciebie, tylko że wszystko na papierze, mógł ten samochód sprzedać i po prostu dokończyć tą strukturę. Kapitan Barangaju nic nie powiedział na tą moją odezwę, że to coś złego, że nie wolno, tak. Mógłby próbować bronić swojego, że potrzebuje samochodu, bo ma rodzinę, bo ma dzieci. Nic takiego się nie pojawiło. No więc po całej tej rozmowie, która odbyła się w Barangaju, sprawa wygląda następująco. Mamy wezwać osobę uprawnioną po szkole budowlanej, inżyniera cywilnego. Tak się składa, tak jak wam mówiłem, te półsiki choru to jest jakaś tam rodzina, krewni. Tak się składa, że w rodzinie jest 2 młodych inżynierów cywilnych, no jest jeszcze wujek, brat siostry, ale wujka chyba nie wziąłem w to angażować, który jest inżynierem cywilnym w urzędzie miasta, w Siquijorze, w Siquijor Municipality.
No ale wujka Normana będziemy to angażować, go tu ciągnąć, bo ma z godzinę dojazdu. No chyba, że w ostateczności będzie trzeba, to przyjedzie wujek, jak się go poprosi. Mamy wezwać inżyniera cywilnego, który ma tu przyjść, określić, jaki jest kosztorys tego, co tu jest zrobione, ile pieniędzy poszło na materiały. Bo facet próbował się wyłgać, że on ma papiery na to, ile wydał na materiały. A ja mu mówię, i kapitan Barangaju, nie tylko ja, żona też to mówiła, tylko ona po filipińsku, nie wszystko rozumiem. A ja mu mówię, że mi to loto, zanim podpisaliśmy umowę, był rysowany plan, jak to ma wyglądać, jeżeli chodzi o metry kwadratowe podłogi, co ma być tutaj zbudowane. Przyjechał tutaj najpierw na spotkanie, to on dał cenę. Po spotkaniu, jeszcze przez dobry tydzień, co najmniej tydzień, nie wiem, Ernest ma to w historii, było dogadywanie szczegółów. Ernestin upewniała się, że to nie będzie lekka konstrukcja, że nie będzie tylko stalowa konstrukcja obłożona płytami Hardy Flex, tymi płytami, co jest tutaj na górze, tymi płytami, co układają ściany u nas w domu, tylko że ma być to solidna, betonowa konstrukcja w razie tajfunów i tak dalej, żeby to po prostu stało na lata, że nawet jak ten dom się rozpadnie za 10 lat, to będzie stało. Za 10, za 15 lat nie wiem kiedy, no jakby było coś strasznego, jakiś ogromny tajfun, no to jest drewniane, dlatego robiłem kuchnię betonową. Że ma być to solidnie, mają być 2 łazienki. Był plan z oknami, ze wszystkim, był architekt, był plan. I dopiero potem była zatwierdzona umowa przez niego, przez nas, w obecności żony chyba wtedy nie było, bo wtedy już były chyba sprawy pogrzebowe teścia. Pamiętam, że ja byłem przy podpisaniu umowy, ja byłem przy przekazaniu pierwszych pieniędzy. No więc podpisał umowę ze mną, z wujkiem, wujek Aldrin był świadkiem, czyli kanclerz tutaj w Barangaju u nas w Talajongu. To jest barangaj graniczny, obok siebie leżą Talajong i Gabayan. Więc gościu próbował się wyłgać, że on tutaj na materiały zużył nie wiadomo jak wiele i że on ma na wszystko jakby papiery, żeby to potwierdzić. A wsia mu mówię, i Ernestin sama tu złapała, ale też mu to tłumaczyłem, że byłbym skrajnym głupkiem, gdybym przystał na tą jego propozycję, że on mi to pokaże, co on kupował, wiedząc, że on prowadzi kilka projektów, po prostu by tu dobrze namieszał w papierach i by się wyłkał. Więc to nie będzie dozwolone. Więc stanęło na tym, że przychodzi ten inżynier cywilny, wycenia to, co zostało zrobione, ile zostało tutaj zużyte na materiał, plus minus roboczo godziny, uwzględniając te niskie stawki na Skichorze, gdzie ja wiem, bo rozmawialiśmy tutaj z tymi chłopakami, najzdolniejszy chłopak, który pracował u niego, który był naprawdę dobrym fachowcem, widać, że się znał, zarabiał mniej niż chłopaki, co pracowali ze mną dniówki. Jeżeli chodzi o bloczki, o hollow bloki, robili je tutaj na miejscu, tą taką maszynką, z cement mieszali i tak dalej, więc to też nie jest taka cena, jak ja za to płaciłem, 11 peso za jeden, więc to wszystko będzie uwzględnione. Przyjdzie tutaj inżynier cywilny, wyceni to, ile zostało tutaj zużyte na materiał, a po drugie, ile zostało do końca, do zrealizowania tej inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie jego poprawki. Bo ja powiedziałem, że ja zapraszam kapitana do siebie jak najbardziej, żeby przyjechał, zobaczył, co tutaj się dzieje. Pokażę mu wtedy to, co ja robiłem w zeszłym roku, tą kuchnię. Robiłem tą samą technologią, hollow bloki. Tyle, że moje ściany, ja pilnowałem chłopaków, używałem lasera. Do moich ścian, tak jak wrócicie do starych vlogów, jak robiłem tynki w mojej kuchni, wszystko jest w poziomicy. Nie jest idealnie, bo nigdy nie będzie idealnie. I prawo budowlane też tego nie wymaga. Tak jak mówiłem we vlogach w Norwegii, nie chcę was teraz skłamać, bo w tym roku już nie budowałem domu. Ostatnie domy budowałem ponad 2 lata temu. Ale na wysokości ściany 2,40, na wysokości jednego karton gipsu, w norweskim prawie budowlanym jest dozwolone bodajże 1,5 cm odchyłu od pionu między dołem a górą. I to jest jeszcze, to się jeszcze łapie w ramach tego błędu statystycznego, dopuszczalnego, że po prostu inwestor nie może żądać żadnego zwrotu, pozywać firmy budowlanej, bo to jest dopuszczalne. To tylko my Polacy mamy tak w głowach, że wszystko musi być idealnie, igła i tak dalej, ale prawo budowlane zawsze mówi co innego i nie wszystko musi być na 100% robione pod laser, pod poziomicę, ale my w Polsce tego po prostu jakby nie wiem, nie rozumiemy, nie wiemy. My jesteśmy najgorszym rodzajem klientów, z jakimi się spotkałem. Ja u Polaków nie pracowałem w Norwegii,
bo kilka razy na początku się zdecydowałem pracować u Polaków i to były tylko i wyłącznie problemy. No ale też z tego się bierze to, że tak jak ja coś robię u siebie, to staram się robić na 100% perfekcyjnie. I tak jak ja robiłem swoje ściany, przykładam poziomicę i mam wszystko w oczku, bez tego błędu. Więc przychodzi inżynier, wycenia tą robotę, wycenia ile jest do końca uwzględniane z poprawki, daje cenę, daje oficjalne pismo, jedziemy do kapitana Barangaju, do Gabayan, ustalamy kolejne spotkanie i zobaczymy jaka to będzie kwota. To będzie kwota, którą on będzie nam winien i jeżeli on jest niewypłacalny, jeżeli on nie ma pieniędzy, to będę naprawdę dążył do tego, że przekazuje mi swój samochód, kluczyki, umowa, który po prostu sprzedaję za tyle, za ile będę potrzebował. Za mojego multicapa mogłem w zeszłym roku wziąć 100 000 peso. Jego multicap jest młodszy, lepszy. Myślę, że 150 000 będzie można z to wyrwać, chociaż do końca nie wiem. Także jeżeli by doszło do takiego wariantu, to pojadę do mechaników, których tutaj znam, którzy robili multicapa w zeszłym roku, żeby wycenili pi razy drzwi, ile ten samochód jest warty, czy to wystarczy. Jak nie, samochód, motocykl, puszczę gościa z torbami. Mam nadzieję, że to się nagrało, że będzie słychać, co mu powiedziałem, że będzie też widać, bo wiem, że kamera się włączyła, w pewnym czasie zabrakło baterii. Wydaje się, że nagrało się tylko 30 minut, tak jak byliśmy w Barangaju. Więc mam nadzieję, że mój monolog jest już tam jest wliczony w to, co się nagrało i że złość mojej żony, jak też z nim jechała, również. Generalnie całe spotkanie uważam na plus. Na ten moment. Nie wiem, jaki będzie finał tej historii. Dowiemy się za jakiś czas i wy też się dowiecie za jakiś czas. Ale jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i zostanie rozwiązane z korzyścią dla nas w jakimś sensownym terminie, to uważam, że to, jak to funkcjonuje tutaj z tym Barangajem i z kapitanem, to na ten moment jest bardzo dobre. Bo ilu ludzi w Polsce zostaje oszukanych przez wykonawców, biorą zaliczki, się nie pojawiają, robią jakąś robotę, popsują robotę, w połowie uciekają, bo wiedzą, że pochłoną ich koszta, żeby to naprawiać, nie odbierają telefonów, znikają po prostu. Firma krzak i wtedy zostajesz z ręką w nocniku. Nie masz do kogo iść. Pamiętam, jak mamie kiedyś, jak byłem jeszcze dzieckiem, 16-latkiem, robili łazienkę w domu, u nas w rodzinnym domu, gdzie łazienka jest totalnie spieprzona, jeżeli chodzi o płytki. Masakrycznie jest to zrobione, jeżeli chodzi o wykonanie. No i mama nie miała do kogo pójść na skargę. Nie ma takiej osoby w społeczności najbliższej, nie wiem, dzielnicy, osiedla, coś takiego delegowanej, która rozwiązałaby takie spory, kiedy możesz pójść na skargę na konkretnego mieszkańca, który mieszka na tym konkretnym rejonie i jakaś osoba oddelegowana zaufania publicznego, która ma tą sytuację po prostu rozwiązać. Bo sprawa nie jest ani skierowana na policję, ani do sądu w tym momencie, tylko zaczyna się ten pierwszy taki etap, który z reguły rozwiązuje wszystkie problemy na Filipinach, czyli barangaj. Jestem dobrej myśli. Kapitan Barangaju jest po naszej stronie. Powiedział, że 3 osoby. Jesteśmy trzecią osobą, która w jego sprawie w Barangaju śpiewała. Powiedział mu, że przynosi mu wstyd i stres. No generalnie też mu dał dobry monolog. I widać, że kapitan jest po naszej stronie. Chce, żebyśmy byli zadowoleni. I wierzę, że będzie tego pozytywny koniec. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą sprawę na teraz. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dziękuję za uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij dać lajka, napisać jakikolwiek komentarz, może być krótki. Może być komentarz, gdzie napisać: Aleksander, jedziesz z nimi. Cokolwiek, żeby algorytm popychał filmy do przodu. Pozdrawiam Was serdecznie. Spociłem się przed chwilą trochę, już zacząłem coś tam przewracać. Zobaczcie w kolejnych vlogach. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Nowe doświadczenia nieprzyjemne, ale na pewno potrzebne. Na pewno zaprezentuję to w przyszłości, gdzie po prostu już dużo lepiej będę wiedział, jak ten system funkcjonuje, jak sprawy załatwiać, jak zawierać umowy. Byłoby dużo łatwiej
dla nas, jakbyśmy na bieżąco kontrolowali wszystkie materiały, które tu przyjechały. Nie zrobiliśmy tego, ale to też nie jest dowód dla niego. My nic na tym nie tracimy, że on teraz jakieś tam faktury na papierze wypisane pokaże, co on tu niby nie zużył. Nic na tym nie tracimy, ale dużo łatwiej byłoby upilnować ten moment krytyczny, w którym jakby straciliśmy kontrolę nad tym, ile pieniędzy dostał, co zostało zrobione i jaki jest plan dalej. Ale tak jak mówiłem, ja tego nie pilnowałem osobiście, ja miałem inne sprawy na głowie. Nauczka na przyszłość. Nie jest tak bardzo bolesna, ale nauczka na przyszłość. Niezbędne doświadczenia. Pozdrawiam, na razie, cześć.